Będąc w Porto, oczywiście należy udać się nad ocean. Jadąc autobusem miejskim, kiedy współpasażerowie zobaczyli falę, dało się słyszeć wiele razy wow. Znajduję się w Porto na plaży. Aby dostać się na tą plażę, należy z centrum Porto, z Praça de Liberdade, wziąć autobus numer 500 i dojechać do Matosinhos. Jakoś tak to się nazywa, nie wiem dokładnie. W ogóle Porto jest drugim co do wielkości miastem w Portugalii, liczy 250 000 mieszkańców. Ma dosyć starą historię, w sumie nikt nie wie, kto to miasto założył, kto tutaj był pierwszy. Generalnie byli tutaj Fenicjanie, następnie Rzymianie, po nich nastali Wizygoci, następnie byli to... Miasto zostało przyjęte przez Maurów. W ogóle Maurowie przyjęli 3/4 kontynentu Półwyspu Iberyjskiego w ciągu 5 lat i zostali tutaj na jakiś czas, od około bodajże początku VIII wieku do końca wieku XV. Miasto położone jest wzdłuż rzeki Douro. Po drugiej stronie rzeki znajduje się inne miasto, Vila Nova de Gaia, gdzie wino jest przechowywane i butelkowane. Wygląda, jakby te dwa miasta stanowiły jeden ośrodek miejski. Stałym elementem Douro są łodzie Rabello, którymi niegdyś sprawiano beczki z winem do piwnic przy ujściu rzeki, gdzie trunek dojrzewał. Wino Porto stało się popularne w XVIII wieku, kiedy Anglicy, którzy prowadzili wojnę z Francją, zostali odcięci od win francuskich, w związku z czym zaczęli szukać nowych rynków zaopatrzenia. Angielscy kupcy trafili m.in. do Porto w Portugalii. Podczas transportu win portugalskich z Portugalii do Anglii wina te ulegały jednak bardzo często zepsuciu. Aby temu zapobiec, zaczęto dolewać do beczek z winem wysokoprocentowego alkoholu winnego o zawartości około 70-80% alkoholu. Z Porto pochodził Henryk Żeglarz, którego uważa się za ojca portugalskiego imperium kolonialnego. To on organizował wyprawy w celu eksploracji wybrzeży Afryki. Był założycielem Uniwersytetu w Lizbonie, a także Szkoły Kartografii i Astronomii, uważanej za pierwszą akademię morską na świecie. Wzdłuż rzeki można podziwiać starą zabudowę Porto. Najbardziej znana jest stara rybacka dzielnica Ribeira, która jest pełna krętych uliczek, charakterystycznych domków krytych czerwonym dachem i wiszącego prania. Jeśli chcesz chwilę odpocząć, wypić lampkę wina lub piwo i podziwiać panoramę starego miasta Porto, warto wybrać się do Jardim do Moro. Jednym z najbardziej pocztówkowych elementów Porto jest metalowy most Ponte de Dom Luís, czyli most Ludwika I. Został on zaprojektowany przez studenta Gustawa Eiffla Teofilo Seriga i zbudowano w latach 80. XIX wieku. Główny plac miasta to Praça de Liberdade. Znajduje się tu pomnik Dom Pedro IV, czyli Piotra IV, który był królem Portugalii i cesarzem Brazylii. W tle znajduje się ratusz z XX wieku wraz ze swoją 70-metrową wieżą z granitu i okazałym zegarem. Ta fontanna z nagą dziewczyną powstała w 1929 roku podczas rządów dyktatorskich Salazara i silnej władzy kościoła. Interesującym lokalem przy placu jest McDonald's, który znajduje się w historycznym budynku w stylu Art Deco z lat 30. z ogromną orłem na fasadzie. W tej kawiarni inspirację być może czerpała autorka Harry Pottera.
Widzą Państwo dwa kościoły, które oddzielone są małym budynkiem, gdyż według prawa świątynie nie mogły się stykać. Po lewej znajduje się kościół karmelitów z XVII wieku, natomiast po prawej kościół w stylu barokowo-rokokowym z XVIII wieku to kościół Carmo, który słynie z bocznej fasady pokrytej tradycyjnymi niebieskimi kafelkami azulejos. Jedną z głównych atrakcji miasta jest dworzec São Bento, oddany w roku 1916. Jego wnętrze jest pokryte 20 tysiącami płytek azulejos. Prezentują one historię miasta, codzienne życie i zwyczaje miejscowych. Nazwa dworca nawiązuje do klasztoru, który znajdował się kiedyś w tym miejscu. We can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Oh, memory, defining our memories. Widzą Państwo kościół kleryków z barokowo-rokokowym wystrojem. Wieża kościoła została zbudowana pod koniec XVIII wieku w barokowym stylu, posiada aż 6 pięter. Warto wejść na wieżę, aby podziwiać wspaniałe widoki na okolicę. Our history, creating our memories. Whoa, memories. Defining our memories, the difference between you and me. Writing our history, creating our memories. Oh, memories. Znajduje się nieopodal wieży kleryków, która została zbudowana ponad 250 lat temu. Została ona wykonana cała z granitu. Warto ją odwiedzić i wspiąć się na sam szczyt. Posiada ona wysokość około 76 metrów i należy pokonać ponad 200 stopni, aczkolwiek warto, ponieważ rozpocznie się stąd widok na całe miasto. Pierwsze tramwaje w Porto uruchomiono w 1872 roku, a ciągnęły je muły. Kilka lat później uruchomiono tramwaje parowe, a w 1895 kursowanie rozpoczął pierwszy tramwaj elektryczny. W drugiej połowie XX wieku zaczęły znikać z miejskich ulic. Dziś w mieście funkcjonują 3 trasy. Najpopularniejsza wśród turystów jest linia numer 1 ze względu na swój przebieg wzdłuż brzegu rzeki Douro. Księgarnia Livraria Lello jest jedną z najpiękniejszych na świecie. Posiada bogato rzeźbione wnętrze, witrażowe sufity i kręcone schody. Księgarnia ta stała się inspiracją dla Joanne Rowling do napisania Harry Pottera. Metro w Porto działa od roku 2002. Obecna sieć metra w Porto posiada 6 linii i łączy 7 miast wchodzących w skład jednostki administracyjnej tzw. Grande Porto. Całkowita długość linii metra wynosi 67 km, a jedynie 8 km toru przebiega pod ziemią lub w specjalnych tunelach. Typowym daniem Porto jest francesinha, czyli mięsna piramida polana roztopionym serem, zanurzona w gęstym piwno-pomidorowym sosie i obsypana dookoła frytkami z jajkiem sadzonym na górze. Według jednej z teorii nazwa oznacza ostrą, gorącą francuską. Innym daniem jest bacalhau, czyli dorsz,
Mieszkańcy Porto znają kilkaset przepisów na jego przyrządzenie. Portugalia słynie także z bardzo dobrych wyrobów piekarniczych.